To, co stoi, moi drodzy, za mną, to powrót do przeszłości, a tak naprawdę retro projekt zwany najnowsze Renault 5. Jak faktycznie udało się Renault wskrzesić Renault 5 i czy dobrze im to wyszło za pomocą napędu elektrycznego i rozsądnej ceny? Czy faktycznie tylko i wyłącznie ma nas tutaj skusić ten retro projekt? Zapraszam Was do odcinka na temat tego, jak żyje się z najnowszym Renault 5. Na wstępie muszę Was przeprosić, nie będzie to pełnej jakości materiał, bo niestety samochód przyjechał do nas tylko dosłownie na kilka dni oraz ze względu na to, że mamy pogodę jaką mamy, czyli cały dzień niestety pada oraz dodatkowo jeszcze wypadły nam święta, więc niestety nie było faktycznie zbytnio możliwości na zrobienie pełnej jakości odcinka, ale i tak chciałbym Wam opowiedzieć trochę więcej na temat Renault 5, bo jednak parę dni z nim spędziłem i swoje wnioski jakieś mam. A oto i ona, malutka, słodka, śliczna, francuska, która nazywa się Renault 5. Tak, Renault 5 powróciło. Kiedyś dostępne naprawdę spory szmat czas temu. Dosyć sporo ludzi może pamiętać to jako swój pierwszy samochód, bo te samochody były fajne. Małe, miejskie, kompaktowe, komfortowe i dzisiejsza forma ma także do tego nawiązywać oraz ma być taką bardzo mocno dużą ekstrawagancją, jeśli chodzi faktycznie o Renault. I myślę, że się to udało. Zobaczcie na tą konfigurację. Zielony pop, żółty pop, który też jest dostępny, charakterystyczny oraz co najważniejsze połączenie tego ze smaczkami stylistycznymi, jeśli chodzi o Francuzów. Tak, Francuzi wracają do robienia świetnych, kolorystycznych, awangardowych samochodów, co mi się niesamowicie mocno podoba, bo tego mi brakowało. Zobaczcie, jak on ślicznie wygląda, a także ma sporo detali francuskich, które mówią o jego pochodzeniu. Cały projekt oczywiście jest to nawiązanie do kultowej piątki, która trochę się powiększyła, trochę się poszerzyła oraz także trochę urosła, jeśli chodzi o swoje oczywiście wymiary. 3,9 metra długości oraz sporej wielkości rozstaw osi na poziomie 2,6 metra, ze względu na to, że trzeba było tutaj także wsadzić akumulator, bo tak, nowe Renault 5 jest tylko i wyłącznie aktualnie dostępne jako samochód elektryczny, chociaż na szczęście ten zielony pięknie kamufluje te Wasze nieulubione zielone tablice, bo wiem, tak, kiedy widzicie na miniaturce już zielone tablice, to już omijacie ten film z daleka, ale sam samochód i sam projekt jest po prostu fenomenalny. Przód na te charakterystyczne lampy, które dosłownie nawiązują do tego samochodu sprzed lat oraz dosłownie te piękne światła dzienne, które są tutaj zastosowane, a nawet i tutaj w środku pod tą sporą warstwą wody jest flaga francuska, czy bardzo fajny taki element w formie hologramu, który się wyświetla. Nowoczesne logo tutaj też, wyświetlacz, a tak naprawdę battery state, jeśli chodzi o piątkę, bo mamy tutaj charakterystyczną piątkę, która w momencie, kiedy ten samochód jest wyłączony, pokazuje nam dodatkowo status akumulatora trakcyjnego, jeśli chodzi o to auto. Fajna opcja oraz do tego zobaczcie, jak on faktycznie charakterystycznie przyjemnie wygląda. Połączone jest to wszystko z czarnym dachem oraz dodatkowo mamy możliwość wyboru tego dachu. Jeśli chodzi o jego konfigurację, jest jakieś 15 różnych wzorów, z czego tutaj mamy jeden też z fajnych, ciekawych opcji, jeśli chodzi o to auto. Mamy dodatkowo też taki piękny, satynowy, czerwony pasek, który dosłownie ciągnie się wokół całego samochodu i jest ten element oczywiście do wyboru kolorystycznego. Może być żółty, może być czarny, może być czerwony, może być niebieski, tak samo jak ten samochód. Może być w przeróżnych dosłownie barwach. Fajne ognienie, fajne felgi, bo mamy 18-calowe felgi dosyć mocno zabudowane, ale dosyć dobrze wpływające także na zasięg tego samochodu i co najważniejsze, są to dosyć duże koła, które po prostu też pokazują nowoczesność całego tego projektu. Wygląda to auto prześlicznie, możecie sobie także dokonfigurowywać te elementy tutaj na boku w formie tej ikonografiki, która tutaj jest. Tutaj mamy taką piątkę z takim ciekawym wzorem. Tego jest też dosłownie cała masa. Progi, które są połączone z całymi tymi dolnymi elementami w formie poszerzeń, które mają chronić ten samochód, w szczególności w mieście. Ale zobaczcie na tylną formę. To jest naprawdę duże wow.
Dlaczego mówię, że to wygląda wow? Ze względu na to, że ja tutaj po prostu widzę tą starą piątkę. Może i jest większy, może i jest trochę bardziej pokraczny pod kątem takiej nowoczesności, ale fajnie wygląda właśnie jako taki retro projekt. Charakterystyczne lampy nawiązujące do oryginału, czy także i ta blenda i dosłownie napis Renault zatopiony z tą piękną piątką, która kontrastuje właśnie w tym srebrnym kolorze. Wygląda to po prostu prześlicznie i każdy, dosłownie mówię wam, każdy spojrzy na ten samochód i powie, kurczę, kiedyś to była motoryzacja i fajnie to wyglądało. Fajnie, że wróciły takie samochody, które nawiązują do tamtych starych lat. I to jest cały ten element właśnie, na którym chce Renault także bazować. Na retro stylizacji, która ma was przyciągać i ma także was kusić właśnie tymi świetnymi wspomnieniami. Pod maską tego samochodu nie znajdziecie zbytnio za dużo, bo tylko tak naprawdę znajduje się silnik elektryczny o mocy 122 koni lub 150 koni oraz dodatkowo akumulator o pojemności 40 lub 52 kWh, z czego największy akumulator, ten long range, da wam zasięg na okolice 400 km, chociaż szczerze powiedziawszy można powiedzieć, że w trybie autostradowym zrobicie 250, a w trybie miejskim zrobicie okolice 400 km. Brzmi dosyć podobnie do tego, co faktycznie było stosowane w przypadku Renault Zoe. Tak, bo to jest tak naprawdę Renault Zoe w przebraniu i w retro stylizacji, po to, żeby jeszcze lepiej się sprzedawało. No zobaczcie na to, jak to fajnie, animacją się tu świeci, pokazuje za chwilę wam status, samo Renault także mruga do was oczkiem na dzień dobry, wygląda to po prostu petarda. Ja nie mogę się napatrzeć na ten samochód, dodatkowo wtyczka. Jeśli chodzi o ten samochód, macie tutaj 11 kW złącze, które pozwala wam naładować ten samochód w jakieś okolice 3 do 4 godzin maksymalnie do pełna z waszego wallboxa, ale w momencie, kiedy chcecie szybciej, jest także CCS do nawet 100 kW mocy, to fajnie, bo się poprawiło względem oczywiście Zoe oraz tych wszystkich elektryków, które były dostępne w Renault, bo macie tutaj setkę, która pozwala wam naładować to auto w jakieś 30 minut, chociaż pamiętajcie, że w przypadku tak małego akumulatora, tak wysoka moc, to już jest troszeczkę jego jednak nadwyrężenie, co nie zmienia faktu, że to po prostu wygląda przekozacko. A jak wygląda to w środku? W środku wygląda to tak. Bagieta. Tak, i nie, to nie jest w formie prześmiewczej. Ten uchwyt jest fabrycznie stosowany w przypadku Renault. Kosztuje jakieś 700 zł, ale jest to fabryczny uchwyt na bagietkę. Tak. Jeżdżę tutaj także z bagietką od kilku dni. Fajne wnętrze, nowoczesne, ale jednak bardzo mocno nawiązujące do retro. Charakterystyczne kubełkowe fotele, połączone także z takim przyjemnym brązem oraz także jeansem. To wszystko jest wykończone naprawdę ze świetnych materiałów i robi piorunujące wrażenie. Oraz sama deska rozdzielcza też jest taka trochę, powiedzmy, retro. Ma wszystko delikatnie w formie takich kwadratów. Mamy nowoczesny ekran dla kierowcy. Mamy także sporej wielkości multimedia oraz co najważniejsze, wszędzie wszystko nam podpowiada, że siedzimy dosłownie w piątce. Ładowarka indukcyjna, porty USB-C, kierownica zaciągnięta dosłownie z innych modeli elektrycznych, takich jak Scenic czy też Megane. Więcej takich drobnostek, czyli piątka tutaj, piękny kogucik tam. Bardzo ładne, miękkie, jeansowe wykończenie. Jednak Francuzi potrafią zrobić naprawdę przyjemne wnętrza i to są wnętrza, które są jakościowe oraz dobrze spasowane. To wszystko robi piękne wrażenie. Oraz zobaczcie także na gałkę do wybierania biegów. 1972 i mała piąteczka dosłownie z uśmiechem. A pamiętacie, co było w starych Polonezach czy także Fiatach? No to zobaczcie na to. Zatopione logo Renault. Wygląda to naprawdę świetnie, a co ciekawe, ten element jest w pełni personalizowany i możecie sobie wybrać różnego rodzaju form. Tak, wiem, patrzycie się w większości na tą bagietkę. I tak, w tym aucie dzisiaj bagietki. To jest naprawdę niesamowity element, bo wszyscy wam się patrzą na bagietkę w środku. I bez podtekstu. Muszę ją zjeść do końca testu. A w tym aucie się kruszy? Świetne multimedia, oparte o Google Automotive. Dzięki temu macie od razu Google Mapsy na pokładzie i jest także asystent Hey Renault. Co możesz dla mnie zrobić? Jestem twoim drugim pilotem. Możesz wydawać mi polecenia głosowe. Powiedz Hey Renault, a następnie wypowiedz polecenie. Oto komendy, które możesz wypróbować. Mamy także układ klimatyzacji znany z innych modeli. Jest tutaj też standardowo zamontowana pompa ciepła. Mamy dodatkowo podgrzewane fotele trójstopniowo oraz także mamy podgrzewaną kierownicę w pakiecie zimowym, co jest fajnym elementem, bo jednak to auto może być naprawdę fajnie doposażone.
Jeśli chodzi o tylny rząd, przestrzeni jest oczywiście o wiele mniej. Klamka jest schowana tutaj w słupku C, ale przestrzeni też kompletnie nie brakuje. Znajduje się tutaj miejsce dla 2 osób. Mamy też dodatkowo płaską podłogę oraz co najważniejsze, ja spokojnie się tutaj mieszczę i osoba 1,80 m z przodu, jak i 1,80 m z tyłu nie będzie miała problemu, żeby przejechać nawet delikatnie dłuższy dystans, co jest uważam całkiem sensownym rozwiązaniem, bo pamiętajcie, że piątka nigdy nie należała do jakichś bardzo dużych samochodów. No i co ważne, bagażnik. Bagażnik otwierany normalnie, manualnie i macie tutaj okolice 360 paru litrów. Co prawda tej przestrzeni widać mogłoby być więcej, ale no jest tak jak jest. Niestety mamy problem z kablami, które niestety wozimy we własnym bagażniku i po prostu zabierają nam trochę przestrzeni, także i zestaw naprawczy nie ma zbytnio swojego miejsca. Jest podwójna podłoga, ale niezbytnio się to mieści, więc jest tutaj taki mały dysonans, ale nie zmienia to faktu, że przestrzeni jest naprawdę sporo, bo 360 parę litrów w małym miejskim kompaktowym samochodziku oraz możliwość położenia tylnej kanapy, powiększenia tego wszystkiego do okolic 1100 litrów. Kurczę, robi naprawdę fajne wrażenie. Szkoda tylko, że takie nowoczesne, a jednak retro w formie tradycyjnego światełka w przypadku tego auta. Tak wygląda faktycznie Renault, jest naprawdę ciekawie wykończone i zaprojektowane na pewno. Ale tak jak Wam wspomniałem, nie mieliśmy zbytnio aż tak dużo czasu, żeby poświęcić Wam na piękne ujęcia, więc zapraszam Was także do wrażeń z jazdy, gdzie opowiem Wam trochę więcej na temat, jak ta piękna piątka sprawdzała się przez ostatnie dni. Dobra, koniec tego. Czas na wrażenia z jazdy z pokładu Renault 5, czyli reaktywacji świetnego samochodu z lat 90., a tak naprawdę zapoczątkowanego, jak tu mam przypominajkę, dosłownie na wybieraku skrzyni biegów 1972. I właśnie od tamtego czasu Renault 5 stało się kultowym Renault, jeśli chodzi właśnie o całą tą markę. W przypadku tego auta, jak się w ogóle jeździ? Miałem w ogóle nie robić tego odcinka ze względu na to, że po prostu jest jaka jest aura, jest jesienna i dodatkowo jeszcze są święta, więc nie zobaczycie w tym materiale dużej ilości ujęć, pięknych kadrów, bo po prostu wszyscy mamy wolne. W przypadku tego auta jednak zdecydowałem się na zabranie kamery i chociaż opowiedzenie Wam, jak wygląda jazda tym Renault 5. W przypadku tego auta, szczerze, Renault nie zrobiło jakiejś rewolucji. Przepraszam, możesz powtórzyć? Tak, asystent głosowy połączony z czatem GPT też się tutaj aktywuje za pomocą sygnatury Hey Renault. Nie teraz. Przepraszam. Dziękuję. W przypadku tego auta Renault nie zrobiło jakiejś dużej rewolucji ze względu na to, że to nadal są graty, które były dostępne w Renault Zoe. Tak, Renault Zoe, które dla Was testowałem jakieś 5 czy 6 lat temu, jak zaczynałem karierę dziennikarza motoryzacyjnego. Testowałem dla Was jeszcze pisząc wtedy Renault Zoe pierwszej generacji, które miało zasięg 200 km. Potem Renault Zoe drugiej generacji, które było faktycznie już o wiele bardziej udoskonalone, dostało nowszy napęd i w przypadku ogólnie Renault 5 to jest w przebraniu jednak Renault Zoe. Tylko zrobione za pomocą retro projektu, który ma trochę dziargnąć Was za serce, że mieliście taki samochód, że to jest piątka, którą mogliście jeździć i mogliście go mieć jako pierwszy samochód we własnym życiu, to może kupicie sobie jego nową edycję. Co z tego, że jest elektryczna, ale może żonie kupicie? Tak, dla własnej wspominki. I w przypadku tego auta, no tak jest. Zawieszenie, konstrukcja całego napędu, to są dosłownie przeniesione rzeczy z Nissana Leafa drugiej generacji, czy dosłownie także powiedzmy z Renault Zoe, bo jednak koncern Renault Nissan bardzo dobrze umie robić elektryki i zrobił to już parę lat temu i dzięki temu mamy do tej pory bardzo fajny napęd. 150 koni, 250 Nm momentu obrotowego, połączone to z francuskim nastawieniem zawieszenia, chociaż szczerze powiedziawszy charakter Francuza już tutaj coraz mniej jest widoczny, ze względu na to, że ten samochód bardziej się już prowadzi jak taki malutki go-kart, jest bardziej sztywny niż to, co było na przykład w Renault 5, tym starym, które było jak dosłownie kanapa u Waszej babci. W przypadku tego auta jest przyjemnie, jest fajnie, jest zwarto. Układ kierowniczy jest na tyle fajnie sztywny, że pozwala Wam naprawdę szybko manewrować i to wszystko jest połączone ze standardowym, normalnym zawieszeniem, które nie jest także drogie w eksploatacji. Z przodu kolumna MacPhersona, a z tyłu po prostu tradycyjna konstrukcja, jeśli chodzi o belkę skrętną, czyli typowo jak na Francuza. Fajne wybieranie nierówności, wszelakie studzienki, czy także wyrwy, czy różnego rodzaju nawet tory tramwajowe nie są jakoś bardzo mocno wbijające się do nadwozia, tylko pamiętajcie, żeby też nie napompować strasznie dużo wiatru w koła, bo wtedy ten samochód staje się faktycznie sztywniejszy. Nie, to zbytnio nic Wam nie da i nie przedłuży jakoś bardzo mocno zasięgu, więc lepiej nawet spuśćcie sobie delikatnie mniej, to auto stanie się jeszcze bardziej takie francuzowato komfortowe.
szybkie, sprawne, dynamiczne i czujecie, że macie przedni napęd. No bo w końcu napęd jest z Renault Zoe. Tylko ma teraz zamiast 140 ma 150 koni i te 245 Nm momentu obrotowego. Co nie zmienia faktu, że to jest nadal fajny, sprawny napęd. Tutaj dodatkowy przycisk na kierownicy, dzięki któremu mogę zmieniać sobie tryby. Od trybu Eco, wiecie po co jest Eco, jak chcecie się już dotoczyć na 1% do ładowarki. Mamy także tryb Sport, Perso oraz także Komfort. A w trybie sportowym, szczerze, to autko staje się fajnie dynamiczne, takie wyrywne. Jest przyjemne pod kątem na pewno takiego użytkowania typowo codziennego, pod kątem wciskania się na buspasy, wciskania się na różnego rodzaju nietypowe manewry, które możecie zrobić elektrykiem, w szczególności właśnie przez jego moment obrotowy i to, że to auto jest naprawdę szybkie i dynamiczne i jest w stanie po prostu wyprzedzić dwa samochody teraz aktualnie bez żadnego większego zawahania, tylko co jedynie go ogranicza to oczywiście trakcja na przednich kołach, 245 Nm dostępne od zera, to jest to, czego faktycznie oczekujemy w przypadku aut miejskich. Mają być zwarte, szybkie, dynamiczne, bo pozwalają nam dzięki temu także zrobić bardzo szybko manewry, które w mieście jednak są czasem ryzykowne i czasem trzeba je naprawdę szybko wykonać. W przypadku tego auta pyk i jesteście już na drugim pasie. To naprawdę szybko działa i ta responsywność tego pedału przyspieszenia też uważam jest naprawdę na fajnym poziomie i co ważne, to auto nie jest jakoś strasznie zmulone w trybie komfortowym. Jest po prostu akuratne do jazdy na co dzień. Tak, wiem. 7,9 sekundy do pierwszej setki to nie jest jakiś rewelacyjny wynik, to nie jest torpeda, ale ten samochód nie ma być torpedą. On ma być w drugą stronę. Mają się na Was ludzie patrzeć, że kupiliście sobie zielony pop, który mamy na zewnątrz, że kupiliście sobie Renault 5, że to auto wygląda jak Renault 5, jak ze starych lat i dosłownie możecie sobie popatrzeć na tą retro stylizację, która uważam jest naprawdę fajna. To, że ma napęd elektryczny dosłownie nic nie zmienia, bo zasięg tego samochodu jest naprawdę rozsądny, chociaż nie zmienił się na przestrzeni lat i nie dopracowano go nie wiadomo jak, to szkoda niestety trochę pod tym kątem, bo niestety w trakcie jazdy autostradowej to auto zużywa dosyć sporej wielkości ilość energii, bo to jest okolice 20 kWh, co daje wtedy zasięg na poziomie powiedzmy 200-250 km, jadąc sobie z prędkością od 120 do 140 km na godzinę, co nie jest rewelacyjnym wynikiem, ale mamy tylko i wyłącznie baterię 52 kWh, więc no cóż, no bywa. Ale w momencie, kiedy zaczynacie resetować sobie komputer pokładowy i zaczynacie jeździć typowo, tak miejsko-podmiejsko, czyli z waszego domu do pracy, dacie żonie, pojedziecie na zakupy, pojedziecie po dzieci, wrócicie z tymi dziećmi od babci do dziadka z powrotem, to auto zużywa wtedy 14,7 kWh tak o. I zasięg robi się 350, a nawet i 400 km, to co jest deklarowane czysto w katalogu. I faktycznie tak jest. To auto wtedy zaczyna naprawdę fajnie jeździć. Do tego macie możliwość skorzystania za pomocą tych dźwigienek. Wiem, są 3. To jest chory pomysł w Renault, ale okej. Kiedy ja sobie pociągnę go bardziej w dół, mam także możliwość wybrania sobie trybu B, dzięki czemu jestem w stanie mieć także zwiększoną rekuperację i większą ilość czasu wykorzystywać sobie system rekuperacji, na przykład do hamowania i zmniejszania także zużycia energii, jeśli chodzi o ten samochód, co jest fajnym elementem, bo widzę dosłownie, jak zużycie energii całkowite dosłownie spada, a procenty też nie spadają w tym akumulatorze jakoś nad wyraz szybko. Podoba mi się taka jazda, podoba mi się pod kątem czysto właśnie ekonomicznym oraz czysto takim miejskim. Za pomocą jednej stopy ja sobie zwalniam jak tramwaj i przyspieszam jak tramwaj. Fajna opcja, fajna. I to jest mega. Warto pochwalić wygłuszenie w takim typowo miejskim trybie. Jest naprawdę perfekcyjnie zrobione. Gorzej się robi niestety w momencie, kiedy zaczynacie wyjeżdżać na obwodnicę i się robi 120-140 km na godzinę w trybie autostradowym. Mógłbym powiedzieć, że jest trochę głośno. No jest głośno. Niestety szumią lusterka, trochę pojawia się szum gdzieś tutaj z tych okolic, ale to nie jest coś, co by było jakkolwiek gorsze niż na przykład w Dacia Sandero czy jakichkolwiek dzisiejszych Chińczykach. To jest na bardzo podobnym poziomie. Co ważne, to auto też jest świetnie wykonane pod kątem właśnie audio, bo naprawdę jest tutaj zastosowany układ Harmana Kardona, który najczęściej się mówi o tym, że jest Harman Kardon, a nie Harman Kardon, ale w przypadku Renault i 5, kurczę, jak on fajnie gra, ma taki przyjemny, mięsisty bas i to naprawdę robi na mnie bardzo, bardzo dobre wrażenie. I słuchanie różnych melodii francuskich tutaj wchodzi po prostu jak złoto. To auto też jest zwrotne. 3,9 metra długości oraz rozstawał się na poziomie 2,5 metra. Daje Wam możliwości takie, że jesteście w stanie naprawdę sobie przyjemnie zawracać. Zobaczcie teraz. To auto jak na przedni napęd jest naprawdę bardzo przyjemnie zwrotne i uważam, że kurczę, jak na przedni napęd, to auto jest przyjemne do parkowania w mieście oraz co najważniejsze jest bardzo fajnie zwrotne. I to się liczy w przypadku takiego miejskiego retro malucha. Systemy ISA
są, ale jak to w przypadku Renault i Daci, system My Safety Person z dwukrotnego kliknięcia tutaj w klawiaturę po lewej stronie, dezaktywujecie to, co się Wam nie podoba, zapisujecie sobie to raz i macie po temacie. Dziękuję, do widzenia, działa i nie wkurza. Kurczę, szybki, zwarty oraz do tego, co najważniejsze, Wy się nim wyróżniacie. Nie ma osoby, która by się za nim nie obejrzała. Jest to śliczny, mały, francuski projekt, który ma bagietkę w środku. I tak, jeżdżę z tą bagietką specjalnie, żeby ludzie mieli trochę więcej frajdy. I trochę skonsumować, jak już jestem głodny. Wiem, koszyk kosztuje 760 zł, ale robi tak nieprawdopodobny uśmiech na twarzy ludzi, że jest to warte każdych pieniędzy. Tylko jest naprawdę świetnym, przyjemnym, małym, miejskim samochodem, który może zastąpić Renault Clio, co prawda może na przykład hybrydowe, ale może być świetnym autem pod kątem właśnie żony, czy dla Was, w momencie kiedy jeździcie tylko i wyłącznie do pracy i z powrotem, odbieracie dzieci, jeździcie praktycznie w ciągu dnia, zrobicie może ze 100-150 km, to auto odwdzięczy Wam się na pewno niskimi kosztami użytkowania pod kątem po pierwsze serwisów, a pod kątem drugim, czyli na przykład ładowaniem ze własnej fotowoltaiki, której nie jesteście w stanie wykorzystać, bo wcisnęli Wam fotowoltaikę, która była przewymiarowana. To wpakujcie to do samochodu. To ma 52 kWh i jest w stanie oddawać, jak i zabierać tą energię, bo mamy też tutaj technologię Vehicle to Load, dzięki czemu możemy z tego auta za pomocą specjalnego adaptera po prostu wykorzystywać ten samochód jako taki mobilny, mały powerbank. Retro powerbank. Nie wiem, po prostu to auto wzbudza we mnie jakieś takie przyjemne emocje, a nie tak jak czasem w niektórych Chińczykach, do których po prostu wsiadamy i jest takie, dobra, jeździ, skręca, hamuje, swojego nabywcę znajdzie. Tutaj ten nabywca musi być naprawdę pozytywnie zawajbowany, jeśli chodzi o francuską motoryzację, o wyróżnianie się, i to będzie na pewno najfajniejsze. Tyle z wrażeń z jazdy z najnowszego Renault 5. O, i tak oto wyglądają, moi drodzy, wrażenia z jazdy, jeśli chodzi o Renault 5, ale muszę też Wam opowiedzieć o cenniku, bo to auto jest naprawdę przyjemnie tanie jak na samochód elektryczny. Wszelakiego różnego rodzaju dopłaty oczywiście też przychodzą do tego auta i da się je zgarnąć za poniżej nawet 120 000 złotych. Ten egzemplarz, który mi jeżdża okolice 150 paru tysięcy złotych, w tym kolorze z tą tapicerką, z tymi elementami, to naprawdę jest trochę, powiedzmy, śmieszna, niska kwota jak za samochód elektryczny, który może być Waszym bankiem energii, który może jeździć Wasza żona oraz daje tyle przyjemności z jazdy oraz tyle fanu na mieście, w szczególności w momencie, kiedy lubicie się wyróżniać takimi autami. Myślę, że to będzie fajna opcja. 150 parę tysięcy złotych to nie jest źle. Wiem, że Chińczyki są tańsze, ale Chińczyki nie mają aż tyle serwisów i Chińczyki nie mają aż takiej dużej renomy i nie mają tego retro wyglądu, bo nie mają w ogóle historii. I w przypadku tego auta to jest ten najważniejszy klucz, jeśli chodzi właśnie o całą tą opcję. No i możliwość także jego konfiguracji w przeróżnych barwach oraz zrobienia charakterystycznej żółtej piąteczki, którą mam nadzieję także zabiorę dla Was na pełen materiał, żebyśmy mogli sobie w pełni poopowiadać i pokazać Wam w pełni w cinematic ujęciach właśnie faktycznie Renault 5. Więc co, przepraszam Was za to, że ten materiał jest niestety taki krótki, ale po prostu ani pogoda, ani święto, ani inne elementy także zbytnio nam nie pomagały, jeśli chodzi o produkcję tego materiału, a ja kończę jakby kilka dni spędzonych razem z tym Renault 5, jadę je oddać i trochę będzie mi szkoda, bo będzie mi brakować tej pięknej zielonej żaby. No i co? Jeśli jesteście, moi drodzy, nowi na tym kanale i lubicie samochody elektryczne, spalinowe, terenowe, luksusowe i chcecie poznawać nową motoryzację, no to nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Motookiem. Jest już Was naprawdę bardzo dużo, z czego się niesamowicie cieszę. I co? Widzimy się w kolejnym Motookiem. Na razie, cześć!